Jesteśmy na lodowcu Svartisen, a dokładnie na jego czole, czyli nie chodzimy po powierzchni lodowca, ale zwiedzamy jego czoło. Ojoj, kapie. Nie rób tak, psują. A później mówi o stopieniu lodowca. Ja już za tobą nie pójdę. Albo i pójdę. No dobra, poszła. Teraz jesteśmy w lodowym zamku, proszę Państwa. A w ogóle zapomnieliśmy powiedzieć, że nam słońce w końcu świeciło. Na Svartisenie pojawiliśmy się w okresie covidowym. W związku z powyższym jakoś specjalnego wyboru nie mieliśmy. Trzeba było wybrać trasę pieszą, bo łódka nie pływała. Ale może zaczniemy od początku. Fakt w ogóle pójścia tam to się równało 10 km do przodu. Bo łódką to 20 minut, a myśmy musieli przetuptać przez te wszystkie, to co teraz widać. Przez jakieś bagienka, przez lejącą się wszędzie wodę. Było mokro, strasznie mokro, no byliśmy w połowie czerwca. Więc to też trzeba jeszcze pamiętać o tym. Czyli w okresie byliśmy roztopów, kiedy z wierzchołków już spływa jeszcze woda roztopowa ze śniegów leżących wyżej. Wody było dużo. Aż Agnieszka w niektórych miejscach musiała ściągać buty, żeby No bo ja nie przejść. taka zdolna. Ja po prostu wolałam przejść mokrą nogą, tak zwaną, niż skakać po kamieniach. No ja skakałem po kamieniach. Po wyjściu z lasu ukazało się to, na co tak długo czekaliśmy. To znaczy ja już byłam szczęśliwa, że już nie ma zieloności, a jest skała. No i mokrych ciapciania mokrego pod butami. Są bardzo takie jest nieciekawe przy wędrowaniu. I ukazały nam się skały gołe, a na nich piękny niebieski lodowiec. Jeszcze kilka faktów o samym Svartisen. Lodowiec drugi co do wielkości w Norwegii. Najgłębiej osadzony lodowiec w Europie. My jesteśmy przy ramieniu Austerdalsbreen. Jest jeszcze drugie ramię dostępne, to się nazywa Engebren. I co jeszcze jest ważne, to jest w północnej Norwegii, około 30 km od miasta Mo i Rana. Czyż prawda? Prawda. I tylko prawda. Aju, tak, ja też to zaraz pięknie zrobię. Pan poczeka chwilę. Przechodzić będziemy przez bramę piekielną. Poczekaj chwilkę. A kuku. Proszę Państwa, przechodzimy. A już jest po stronie jasności i niebieskości i czego się tam da. Zobaczcie tylko jaki jest malutki. W nazwie lodowca jest słowo Svartis, które wcale nie oznacza koloru czarnego, jak niektórzy mylnie interpretują. Oznacza coś głębokiego, silnego i tutaj... czemu nie mówisz? Mówię, bardzo słucham uważnie, jak to jest z tym czarnym kolorem, bo wszyscy mówią, że czarny lodowiec. Jaki to czarny? On jest niebieskawo-biały, jak Nie, to typowy jest cała lodowiec. masa, nie jak typowy lodowiec. To jest cała masa odcieni niebieskiego. I właśnie to Svartis, to jest, że one są takie głębokie, te niebieskie. Zresztą zaraz zobaczycie. Jak tam... Intensywne, głębokie, intensywne kolory. Znaleźliśmy kilka takich miejsc i wciskaliśmy się do nich, gdzie jest przestrzeń między skałą a lodem, a warstwą lodu. No i tam doznaliśmy niesamowitych wrażeń światła
i wszystkich kolorów, niebieskich, kobaltowych, szafirowych, habrowych. Niezwykłe to są zjawiska. Światło wyznaczy tego, gdzie, jaka gruba warstwa lodu, jak się tam to załamuje, jak przenika, daje barwy i moc bajkową. Był taki moment, jak Mariusz tam był, nazwijmy to pod lodem, czy w tej jaskini, czy też jak wchodziliśmy do tego zamku, że tak naprawdę to się bałam momentami, bo słychać było takie trzaskania. Nie wiem, czy tam je mamy to gdzieś na filmie, ale już w pewnym momencie powiedziałam, weź już chodź stąd, już chodźmy, bo słychać coś. Tak było tak. Było tak. I wielka bryła jakiś czas temu po tej rozmowie, czy przed tą rozmową spadła taka wielka bryła lodu, no z 0,5 tony nawet ważyła. Także nie jest za bezpiecznie przy lodowcu. Znaczy, to jest ryzyko, to co robiliśmy jest na pewno ryzykowne. Jest to jakaś tam chęć popatrzenia, chęć zobaczenia, bo to normalnie, kiedy się widzi takie super sprawy, super kształty, kolory i wszystko, co jest nie na co dzień widoczne, to ma się ochotę tego dotknąć, nawet polizać, że tak powiem, ale całym sobą to przeżyć. Jak sobie teraz przypominam, to rzeczywiście uzmysławiam sobie, że były takie momenty, że odczuwałem taki pośpiech. Szybko zrobić zdjęcia, szybko coś tam nakręcić, szybko zobaczyć i jak najszybciej wyjść, bo rzeczywiście no, duża jest obawa pod taką tutaj czołową warstwą lodu kiedy właśnie nie wiadomo kiedy to się oberwie, spadnie, bo przecież to cały czas topnieje, to się tam wszystko rusza, cały czas woda kapie, nie wiem czy słyszycie, ale tam cały czas woda się leje, kapie, płynie spodem, bokami, gdzieś górą, nie wiadomo skąd, ciągle gdzieś tam się to wszystko tworzy. Nie śmieje się, tylko mówi. Podejdę. Zobaczyli, bo pokażę wam teraz wielką tajemnicę, jak się lodowce topią. Posłuchajcie, to jest wielkie czoło lodowca i ono pokruszyło się na drobne kawałeczki. One są wielkości Ale nie orzecha, jajka, kawałeczki. Podłamują się, spadają. O! Stałem tu z dołu. Nie wiem czy to widać, ale one wszystkie są różne te kawałeczki. To jest jeden zbita kula tych właśnie drobnych kryształków. Te kryształki odpadają. O, w ten sposób, o. Toczą się i w ten sposób się. Tak jak tam zobaczycie, a nawet całe ściany się odłączają. Jak to nieraz widzimy na gdzieś tam na Spitsbergenie. Niby uważamy, że to jest pomagaj. tyłeczki odpadają i w dół. Pogoda była początkowo niepewna, ale w wielu momentach rozbłyskało słońce, przebijając się przez te wszystkie lodowe powierzchnie.
I naprawdę szczerze mogę polecić, możemy polecić pójście w tamtą stronę. Nawet te 10 km nadrobione, wymoczone trochę nogi, przemęczone, ale potem zachwyt i radość warto. W lodowej jaskini. Poczekaj, filmuję. Krople łączą się z sobą stopniejącego śniegu i lodu i tworzą cieki, strumyki i później wodospad. To jest woda, która się rozpuściła z lodowca i ten sobie płynie. A ciekawostką jest, tu woda z lodowca, z całego jeziora, które jest pod lodowcem, wypływa przez tą grotę. Ciekawe, czy ktoś z Was się domyśli albo wie, dlaczego tak jest. Niech to będzie zagadką w tym filmie.